Jak zapytasz tej osoby na początku: „Słuchaj, dlaczego dzisiaj jesteś na tym spotkaniu?”, to ona częściej odbierze to jako atak, aniżeli, naprawdę prawdziwe pytanie: „Słuchaj, no, ja mam taki wkład i wiem, że jestem tutaj dzisiaj po to, a nie wybrałem 100 innych opcji, które mogłabym robić w tym czasie”. I on, robi dla ciebie twój awatar wideo. I powiem ci, że tutaj nawet ja miałam takie: „Rany, to ja”. Mam za chwilę spotkanie 1 na 1 z moim pracownikiem, który ma takie wyzwania jak się nim zaopiekować. I to nie jest doświadczenie, staż, empatia tego menadżera, tylko bardzo często to jest, wiesz, szereg 10 wskazówek, które ChatGPT ma z 100 content marketingowych, czasem bzdur, czasem nie. Więc to jest strasznie ciekawe, dlatego że w zależności od tego, kto jest pytanym respondentem w badaniach, to prognozy są inne. Menadżerowie i właściciele firm uważają, że spotkania online zanikną do 2030 roku i będą stanowiły tylko i wyłącznie jakiś promil, no bo to jest związane z ich wizją, że wszyscy wracamy do biur. Jeżeli chodzi o pracowników regularnych, nie na stanowiskach zarządczych, zdecydowana większość, tam pamiętam, że w badaniu wyszło ponad 75%, uważa, że spotkania online dalej będą dominować. Nie, że będą się pojawiać, że będą dominować nad spotkaniami offline'owymi. Witam wszystkich ludzi ciekawych świata. Z tej strony Maciej Szczerba na kanale Past, Present and Future. Rozmawiamy o tym, co dzisiaj dzieje się w świecie technologii. I jak dzisiaj technologia wpływa na biznes i cywilizację. Ale również o tym, czego możemy spodziewać się w przyszłości. I jakie lekcje wyciągać z historii, aby przewidzieć postęp technologiczny. Zapraszam. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj po raz drugi moim gościem jest Martyna Tarnawska, która jest trenerką komunikacji, chyba tak można Ciebie najlepiej określić, ze szczególnym takim ukierunkowaniem na zagadnienie facylitacji w pracy zespołowej. Bardzo miło mi Cię, Martyna, gościć po raz drugi już na kanale, już w nowej odsłonie, tak, bo jest nas 3. Więc witaj serdecznie. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że znów porozmawiamy i mam nadzieję, że kilka ciekawych inspiracji, a może pytań, tym razem chyba więcej pytań wywołamy w głowach słuchaczy. Tak mi się też wydaje. Jakbyś powiedziała nam bardzo krótko, czym jest zagadnienie facylitacji? Dobrze, że o tym mówisz, bo wydaje mi się, że to często jest taki coraz bardziej pojemny temat, hasło, które się często pojawia, ale nie do końca jest wytłumaczone. I pewnie jest dużo mądrych definicji, ale powiem tą najkrótszą i według mnie najbardziej zrozumiałą, że jest to sztuka i nauka, bo jest to połączenie zarówno wykorzystania psychologii, ekonomii behawioralnej, tego, jak my się zachowujemy i wiedzy na temat człowieka i grupy, ale też sztuka, bo wiele jest tam elementów, które muszą się zadziać i musimy czasami improwizować, ale sztuka i nauka prowadzenia grupy w określonym celu, pomocy im w dotarciu do określonego celu projektu, celu spotkania, bo bardzo często gdzieś to utożsamiamy z prowadzeniem, projektowaniem spotkań, ale to my jesteśmy tym szerpą, tym guidem, który widzi, gdzie jest ten drogowskaz i na końcu jakieś światełko w tunelu i musimy tam doprowadzić grupę. Czy w czasach czata GPT to jest łatwiejsze, czy trudniejsze? Bo myśmy rozmawiali ostatni raz rok temu i się chyba sporo pozmieniało. Tak, powiedziałabym, że to na pewno daje nowe możliwości, nowe konteksty i na pewno nowe wyzwania. Wiesz, to jakby nie chcę powiedzieć, to zależy, ale pod wieloma względami osoba, która facylituje projekty, komunikację w zespole, spotkania, ma łatwiej, bo ma dostęp do narzędzi, które autentycznie mogą jej pomóc. No ale jak wiemy, ma to też jakiś wpływ na grupę i na uczestników, no więc plusy i minusy. Czytałem o takim badaniu z Wharton School of Business, czyli bardzo dobrej szkoły biznesu. E, Badanie polegało na tym, że podzielono rekruterów na 3 grupy, czyli moja branża, Mhm. i mieli ocenić umiejętności numeryczne kandydatów do pracy. Mhm. Jedna grupa dostała najmocniejszy AI, Mhm. druga dostała jakiś tam słabszy, trzecia grupa w ogóle nie miała AI, żeby sprawdzać umiejętności numeryczne, ale miała jakieś tam, prawda, konkretne rozwiązania analogowe, bym powiedział. No i pytanie, która grupa rekruterów wybrała najlepszych kandydatów? No, zakładam, że te centaury, czyli te, które miały najwięcej wsparcia AI-owego, czy nie? Nie, właśnie nie. Ci, którzy mieli najmniej wsparcia AI-owego.
I badanie pokazuje, to jest jakby pierwsze badanie takie, powiedziałbym, w tym kierunku, jak ludzie się robią tacy senni, jak wiesz, jakbyś jechała amerykańską prostą autostradą i po Mhm. prostu, nie wiem, po 1000 kilometrów zaczynasz zasypiać. Jeszcze u nas w Europie to jeszcze gdzieś tam są, prawda, zmiany tych autostrad jakieś, prawda, mamy na takim dystansie, tam najpierw przez jakieś góry czy coś, a tam po prostu człowiek tak jedzie już na gupa z tym tempomatem i robi się senny. I tak samo po prostu wydaje mi się, czy to nie jest zagrożenie dla facylitacji, po prostu to, że zaczynamy się opierać na tych wszystkich gotowcach, które Mhm. nam generatywne i nie tylko generatywne AI poddaje. No, to na pewno i zresztą powiedziałeś o tym rozleniwieniu i ja też je widzę, ja też o nim czytam, jest coraz więcej zresztą tych badań, które pokazują, że pod kątem wpływu na ludzką motywację, takie zaangażowanie, proaktywność, nie? To AI bardzo mocno wpływa. Wiesz, ja lubię tą metaforę i według mnie ona jest cały czas dobra, że AI i narzędzia teraz wykorzystywanego na przykład tylko i wyłącznie generatywnej sztucznej inteligencji przez większość użytkowników, a jeszcze nam sporo innych odsłon AI-owych przed nami, ale to jest trochę jak z kalkulatorem. I wiesz, jest to narzędzie, które nam pomaga, ma olbrzymie możliwości, teoretycznie większe niż człowiek i pozwala nam pracować na ogromnych danych i szybciej, i lepiej, i dokładniej, i jest bardziej schematyczny pod tym kątem. No ale przecież to, że mamy kalkulator na biurku, albo to, że ma go praktycznie każda osoba pracująca z finansami albo z Z prawdopodobieństwem, liczbami. nie dziwi nas, nie? W sensie jakby no to jest naturalne, tylko że wyzwania się zmieniły, że dzisiaj to, co robi ten kalkulator, który mamy pod ręką i szybciej liczący od nas, jest naszą pomocą, ale on nie odbiera wyzwań, on tylko sprawia, że przechodzimy na wyższy poziom i może to jest jakaś recepta, nie? Ale jakby co ludzi gdzieś tam powiedziałbym po staropolsku drive'uje dzisiaj, tak? Jak ich po prostu gdzieś w ogóle z takiego marazmu wyrwać? Albo też jest bardzo, bardzo ciekawe badanie bodajże BCG, Mhm. e, że 90 w ogóle procent ludzi nie wie, po co przychodzi do pracy. Jest taka świetna metodologia, której ja używam w swojej pracy, która nazywa 4DX. I to jest taka, żeby po prostu obcinać takie po prostu rzeczy, które są takim nazywane tam whirlwind, czyli wirem, które gdzieś nas wciągają nie wiadomo w co, gdzieś na bok, na bok, na bok. Ogólnie Mhm. bardzo, bardzo tą metodologię polecam. To jest Coveya metodologia, nie samego Coveya, ale jednego z jego współpracowników, Mhm. firmowana przez firmę Covey. Natomiast właśnie, że ludzie po prostu są tacy kompletnie już ogłupiali i teraz czy to w ogóle jeszcze dostają narzędzie, które ogłupia ich tak w cudzysłowie ogłupia, oczywiście bardziej. Jak Wiesz, sobie z tym radzisz w praktyce jako trener? w praktyce jakby to na pewno widać, nawet na może najbardziej takim prymarnym narzędziu dla nas wszystkich, ponieważ każdy z nas, i jak ty siedzisz, i jak ja, i nasi słuchacze, uczestniczymy w spotkaniach. I spotkania, dłuższe, krótsze, są jednym z najbardziej podstawowych też narzędzi w ogóle facylitacji grupy, tak? Czyli bardzo często pomagają nam szybciej dojść do jakiegoś celu. I czemu o tym mówię? Bo bardzo często te spotkania to są takie małe koszmarki, nikt nie lubi na nie przychodzić i tylko wydłużają czas i pieniądze, które lecą nam tutaj po prostu dolary przed oczyma, ile tracimy. Ale bardzo często to jest związane z tym, że jak zapytasz tej osoby na początku, słuchaj, dlaczego dzisiaj jesteś na tym spotkaniu, to ona częściej odbierze to jako atak, aniżeli naprawdę prawdziwe pytanie. Słuchaj, no ja mam taki wkład i wiem, że jestem tutaj dzisiaj po to, a nie wybrałem 100 innych opcji, które mogłabym robić w tym czasie. Więc ja na przykład bardzo praktycznie radzę sobie z tym tak, żeby bardzo mocno wskazywać ludziom rolę i konkretyzować, w jakich momentach, na przykład na spotkaniu czy w projekcie, są oni potrzebni. No bo to daje gdzieś zaproszenie do myślenia o tym takim większym celu, o tym purpose, o którym powiedziałeś, czyli ja wiem, po co ja pracuję, nie? Ja wiem, jak moje talenty są wykorzystywane. No, czasami to jest związane na przykład z ich kompetencjami, z jakimiś też cechami osobowości, cechami komunikacji, ale to nie chodzi o głaskanie, czyli wiesz, ty tak świetnie umiesz w komunikacji, to musisz być na naszym spotkaniu, tylko takie realne dawanie informacji zwrotnej, czemu Ciebie zapraszamy do tego projektu, albo czemu masz wziąć udział w tym spotkaniu. To nie zawsze w 100% działa, że oni przychodzą, wiesz, zaangażowani, po prostu zapalone oczy i działamy, ale i sprawia to, że oni przynajmniej wiedzą, po co tu są. I w przypadku na przykład spotkań online, no bo one też jeszcze bardziej nas rozleniwiają. Popatrz, mamy jakąś w ogóle taką setlistę rzeczy, które sprawiają, że możemy być coraz bardziej leniwi. Jak się temu przeciwstawić? To w No, covid ale się zaczęło.
Tak, tak. Jest to jakaś taka fala, która cały czas postępuje, prawda? I mało kto chce stanąć i gdzieś się jej oprzeć. Właśnie, jestem ciekaw, bo ja tego nie obserwuję. Czy ta fala się wycofuje powoli, z tym, że jednak są naciski na powrót do pracy, przynajmniej na hybrydę i tak dalej. To jest strasznie ciekawe, dlatego że w zależności od tego, kto jest pytanym respondentem w badaniach, to prognozy są inne. Menadżerowie i właściciele firm uważają, że spotkania online zanikną do 2030 roku i będą stanowiły tylko i wyłącznie jakiś promil, no bo to jest związane z ich wizją, że wszyscy wracamy do biur. Jeżeli chodzi o pracowników regularnych, nie na stanowiskach zarządczych, zdecydowana większość, tam pamiętam, że w badaniu wyszło ponad 75%, uważa, że spotkania online dalej będą dominować. Nie, że będą się pojawiać, że będą dominować nad spotkaniami offline'owymi. Więc no tutaj znów wraca ta kwestia komfortu, ale też zrozumienia w ogóle, czym się różnią te dwa formaty spotkań. Więc ja jestem bliższa też większości, w sensie uważam, że one nie znikną, absolutnie nie. I zobacz, że nawet tendencja tego, że wracamy do biur, nie powoduje, że spotkania online zanikają. Nadal ludzie przychodzą do biura, bo muszą. Bardzo często teraz są takie restrykcje, że muszą być te 4 dni na przykład w biurze w tygodniu i szukają biedni po całym wielkim biurze gdzieś miejsca ustronnego, gdzie się będą mogli na chwilę połączyć i w skupieniu jakby wiesz, dołączyć do online. Więc wydaje mi się, że to nie zniknie, prognozy też tak pokazują, chociaż no zobaczymy, może w jakiś sposób to ulegnie zmianie. Jak ważne jest jakby w tym wszystkim, kiedy gdzieś COVID nas wygnał z biur, potem pojawiła się ta fala AI, która gdzieś tam, technologia, która jest z nami od przynajmniej 60 lat, raczej 70, ale nagle po prostu wybuchła, bo mamy takie moce obliczeniowe dzisiaj, jakie mamy. Mhm. I też jakby no, parę rzeczy zrobiono zupełnie inaczej niż poprzednio. Ale wracając do tematu, jak to wszystko wpływa czy człowiek się czuje coraz bardziej taki osamotniony w pracy, w biurze? I czy żeby jemu pokazać cel, to czy menadżerowie powinni mieć takiego więcej human touch, e, jak sobie poradzić z tym jakby taką jednostką, która jest taka po prostu gdzieś rzeczywiście trochę w kozim rogu? Trochę w kozim rogu. Wiesz co, no, na pewno ten wpływ na motywację jest dosyć duży. Powiedzieliśmy sobie, gdzie ta AI teraz, jak widzimy, gdzieś nam mocno wpływa i zaburza. Ja bardzo mocno zwracam uwagę na jedną rzecz, że coraz częściej w badaniach, i to też z rynku nie tylko amerykańskiego, ale też europejskiego, pojawiają się wyniki, że AI w jakiś sposób odbiera nam decyzyjność, czyli że my coraz mniej umiemy podejmować decyzje i nawet nie chodzi o efektywność ich podejmowania, tylko w ogóle o to zmierzenie się z podjęciem decyzji. Ja, słuchaj, pamiętam jak chyba jeszcze jakieś dobre 8-9 lat temu na zajęciach cały czas wspominałam o takiej książce. Paskudna literatura, w sensie taka, wiesz, no nie do przeczytania, ale miała fantastyczny koncept i to była książka Aplikacja, tak się dosłownie nazywała i polegała na tym, że bohaterowie w tej książce mieli aplikację, którą na smartfonie mieli podłączoną i mogą w dowolnym momencie ją wyjąć i ona im pomaga podjąć decyzję. Czyli wiesz, było to tak pokazane, że ty idziesz do kawiarni, masz tam menu na 20 stron, myślisz, o matko, nie wiem co wybrać. Pytasz aplikacja, na ciebie mówi, słuchaj, tu jest latte macchiato z pistacjowym sosem, to jest twój wybór. I chodzi o to, że zmysł był taki, że po tam 100-200 stronach tej książki pytania zaczynały być coraz bardziej poważne, bo byliśmy sparaliżowani decyzyjnie. Czyli kiedy bohater nie umiał podjąć decyzji, czy powinien zrezygnować z pracy, albo czy powinien rozwiązać swoje małżeństwo, albo czy powinien dokonać jakiegoś aktu przemocy, to stwierdzał, dobra, to może AI mi pomoże. I to było przerażające w tej książce, absolutnie. A dzisiaj jest codziennością, no bo ile razy my się przecież uciekamy do tych modeli generatywnych, No żeby tak, ale tu ci wejdę w słowo, to znaczy to są cały czas dosyć proste rzeczy, do których się uciekamy. A jeżeli chodzi o taką decyzyjność wielowymiarową, to w ogóle jest pytanie, czy do tego AI dojdzie. Ja już nie mówię, co nazywamy tym AGI-em, czy tam jakimś tam Singularity i w ogóle tam science fiction, tak? Jak jeden z moich gości powiedział, to jest już dla mnie XXI wiek. Mhm. E, Ale po prostu taka decyzyjność, jako po prostu podjąć, nie wiem, decyzję w stanie klęski żywiołowej, tak? Na przykład, nie wiem, jak rozdysponować, nie wiem, to, co mamy do dyspozycji, jakieś tam siły, straż pożarną, to tamto, siamto. To są moim zdaniem jeszcze lata. Jeszcze lata, ale zwróć uwagę, zresztą wiem po moich klientach, którzy często wpisują do czata GPT czy do dowolnego innego agenta. Mam za chwilę spotkanie 1 na 1 z moim pracownikiem, który ma takie wyzwania takie, jak się nim zaopiekować.
I to nie jest doświadczenie, staż, empatia tego menadżera, tylko bardzo często to jest, wiesz, szereg 10 wskazówek, które ChatGPT ma z 100 content marketingowych, czasem bzdur, czasem nie. Więc o takiej decyzyjności mi chodzi. Może nie takie, które, wiesz, świadczą o naszym życiu, ale bardzo często świadczy o tym, jaki damy feedback, co zrobimy. I żeby nie było, wiesz, jakby mówiąc o tym zagrożeniu, jak poradzić sobie z jednostką, bo wracam do Twojego pytania, to, co według mnie jest najważniejsze, dlatego mówię o tej decyzyjności, to trochę ją przywrócić, czyli jakby faktycznie pokazać osobie, w jakiej jest roli, mówiłam o tym, ale też jaki jest jej udział. Facylitacja, o której wspomniałam na początku i która faktycznie, no, jestem w takim momencie, że wydaje mi się, że cały czas z każdym dniem wiem coraz mniej na ten temat i coraz więcej jest oceanu, ile jeszcze jest rzeczy do poznania, do nauczenia się, do zbadania i tak dalej. Ale czemu o tym mówię? Bo facylitacja to nigdy nie jest kwestia zaopiekowania się tylko jednostką, to zawsze jest kwestia zaopiekowania się grupą. Czyli po to robimy projekt, po to robimy spotkanie, żebym nie ja sama, Martyna, sobie teraz zrobiła projekt stulecia, tylko chcę to zrobić z kimś. No i widzisz, to jest według mnie super ciekawe, czyli jednym z tych sposobów, które ja widzę, to jest jednak wiązanie ludzi w grupy. Czyli to nam pomoże w jakiś sposób, no też jakąś jest odpowiedzią na tą samotność, tak? Na to takie poczucie, że ja nie mam wpływu, że ja nie mam roli, że ja się nie nadaję, że ja nic nie zmienię, że AI zrobi wszystko, nie? To ja się już od razu wycofam. A zobacz, że mimo, że mamy już różne bardzo skomplikowane narzędzia, zresztą liderzy technologiczni się w nich coraz to bardziej gdzieś tam nimi chwalą, ale żadna firma w tym momencie nie wdraża narzędzia, które prowadzi jej spotkania. Czyli to nie jest tak, że spotkania biznesowe, załóżmy, że nawet nie te regularne statusowe, ale na przykład dla kadry zarządzającej są prowadzone przez robota, albo przez AI, albo przez hologram. To się jeszcze nie dzieje, nie? O ile się w ogóle zadzieje. No właśnie. To Ja jest mam jak, nadzieję, że nie. jak No, było w tym filmie jakiejś komedii, nie komedii, w filmie Patryka Wegi. nie wiem nawet. Łączę ludzi w grupy i wywożę na działkę. Chyba, To, chyba się cieszę, że nie wiem, co to było mówi to, jak... to, nie no, ja też tam powiedzmy nie jestem fanem tego kina, ale akurat ten film mnie jakoś tam rozśmieszył, bo to jest o jakieś tam WSI i mówi taki stary ubowiec, jak on działa biznesowo. Łączę ludzi w grupy i wywożę na działkę. Okej, rozumiem. Ale widzisz, no to w tym szaleństwie jest metoda, czasami z różnych źródeł są dobre inspiracje, ale o to chodzi, nie? W sensie, że według mnie w ten sposób, dzięki tej takiej współpracy, łączeniu się, tej integracji, tej synergii, która bardzo często już jest trochę no takim patetycznym pojęciem, ale to działa, nie? To pokazują badania, że faktycznie jak siądziemy kilka mózgów razem, to jesteśmy w stanie zrobić o wiele więcej tych kroków w naszym projekcie. Jasne. Też badania z Wharton. AI jest bardzo, ten generatywny AI jest bardzo dobry, że się sprawdza jako burza mózgów. To znaczy, że Mhm. tam znowu tam dwie czy trzy grupy, jedna miała najsilniejszy, druga w ogóle i tak dalej. Jedna gdzieś po środku i jakby ta grupa, która miała AI, po prostu gdzieś promptując coraz bardziej, coraz głębiej, uzyskiwała jakby najwięcej rozwiązań. Natomiast potem tych ludzi gdzieś posadzono, żeby wybrać któreś z tych rozwiązań. I znowu się okazało, że ta grupa, która miała najmniejsze wsparcie AI-owe, Mhm. gdzieś tam, może nie wiem czy najlepiej, ale jakby było jej najłatwiej wybrać, tak? Do czego razem doszli. Okej, a widzisz, to strasznie ciekawe, bo ja na przykład nie widziałam tych badań, ale na mój chłopski rozum To jest taka, powiedziałam, że może być odwrotnie. Powiem Ci, o co chodzi, bo w tych procesach kreatywnych, takiej właśnie burzy mózgów, twórczości, to uważam, że bardzo cenne jest to, żeby zwrócić uwagę, że one mają dwa etapy. To często się mówi, że to jest ten tak zwany podwójny diament, nie? Czyli najpierw mamy rozszerzenie, a później mamy zawężenie. I pierwszy etap to jest to, że wszystkie pomysły na stół, chaos, dzieje się jak najwięcej rzeczy. I powiem Ci, że ja tutaj zazwyczaj z moimi uczestnikami szkoleń, warsztatów rzadko korzystamy z AI-a, mimo że próbowałam, miałam sporo różnych prób, ale to jest według mnie ten fajny człowieczy moment, ten takiego myślenia nielinearnego, niesztampowego, kompletnie łączenia takich kropek, które są z różnych galaktyk, nie? A drugi etap, idąc w tym procesie, to jest ten moment, gdzie idzie do priorytetyzacji, doboru, wyboru poprzez kryteria. I powiem Ci, że w mojej głowie, ale też to spróbuję po tym, jak to powiedziałeś, zazwyczaj ten pierwszy etap jest bardzo ludzki, bo on jest bardzo niekonwencjonalny i pod niego trudno jest napisać prompta i często tutaj tej twórczości gdzieś AI-owi brakowało w moich doświadczeniach,
a natomiast jest fantastyczny przy podejmowaniu odgórnych decyzji. Ale widzisz, wypróbuję też w drugą stronę. Niemniej fajnie jest to sobie podzielić, nie? Bo proces twórczy to nie tylko ten moment, rzucamy wszystko, tylko jeszcze ta analiza i to porównywanie i to myślenie krytyczne. To prawda i to jest coś, gdzie też jest taka książka, którą ja powinienem chyba dostawać jakieś tantiemy od autora, bo ją tak promuje się nazywa Ethan Mollick, Co-Intelligence, Jeszcze nie gdzie, czytałam. gdzie Napisz. człowiek, polecam to dlatego właśnie, bo tam są te badania z Wharton, on jest profesorem na Wharton, Mhm. ale jest takie podejście w ogóle, spójrzmy na rewolucję w obszarze pracy ludzkiej wywołaną AI-em z punktu widzenia zadań. Nie tam Mhm. jakieś rankingi zawodów, że Mhm. księgowi zginął, czy tam radiolodzy zginął. Akurat radiolodzy mają się świetnie. A mój kuzyn jest dyrektorem dosyć dużego szpitala i mówi, że bardzo Jest. trudno o radiologa paradoksalnie. A zainwestował w jakiś AI też jako szpital. Natomiast właśnie, że są zadania takie just me. I to są zadania, które jakby tylko człowiek jest w stanie wykonać, tak? Ja gdzieś tam, jak piszę jakieś felietony swoje, które wrzucam na media społecznościowe, no to używam AI tylko do jakichś tam, kiedy muszę opisać jakąś tam historię, tak? Na przykład jakieś badanie streścić, czy jakieś wydarzenia historyczne streścić, tak? To nie chce mi się już tego pisać, to już daję czatowi, ale na przykład mój styl, który uważam jak styl każdej osoby, jest gdzieś tam nie do podrobienia, tak? Bo wszyscy jesteśmy indywidualni, czy dowcip, czy tego typu rzeczy są takie, że rzeczywiście nikt tego nie jest w stanie zlecić maszynie. Ja powiem Ci, że miałam taką próbę, właściwie mam dwa spojrzenia i miałam taką próbkę, że wgrałam do modelu, no tam było z jakieś 400 moich postów, więc naprawdę spora próbka LinkedInowych. Bardzo spora próbka. Ogromna. Ogromna i myślę, nie, no to z tym to już w ogóle będzie mną. Nic. Po prostu wyobraź sobie, że ja czytałam każdy tam propozycję posta, mimo że no, wydawało mi się, że dobrze ukułam te prompty i miałam takie poczucie, że to jest takie, to kompletnie nie jest moje. Po prostu jakby ktoś się pode mnie podszywał i nawet nie próbował zaatakować w takie nuty jak ja. A z drugiej strony przetestowaliśmy i dalej testujemy HeyGena, chyba tak się nazywało to narzędzie, gdzie wgrywasz próbkę swojego wideo, na przykład takiej naszej rozmowy, czy jakiegoś kursu i tak dalej, i on robi dla ciebie twój awatar wideo. I powiem ci, że tutaj nawet ja miałam takie rany, to ja. Nagle mówię po chińsku, jest to trochę dziwne, no może przez to, że nie znam chińskiego, to brzmiało autentycznie, ale nawet w języku polskim czy w języku angielskim, no miałam taki piękny akcent nagle, ale bardzo mi się to podobało, ale byłam taka przerażona, bo wyobraź sobie, że nawet ja nie dostrzegłam różnicy, a moi klienci to już w ogóle byli przekonani, a serio, naprawdę? To jest wygenerowane? Ja mówię, no naprawdę, na 100%. Ale tekst, widzisz, czy to nie jest ciekawe? Jakby ktoś mnie spytał 10-15 lat temu, czy łatwiej będzie mi rozpoznać próbkę tekstu czy wideo, na 100% bym powiedziała, że tekst jest łatwiejszy do Ja też podrobienia. bym tak powiedział. Ciekawe to jest. Może jesteśmy bardziej twórczy pisząc, aniż nagrywając coś, co bardzo często ma bardzo podobny format jak wszyscy. Nie wiem, nie znam się na tym. Może łatwiej skopiować naszą jakąś mowę ciała, Może. jakiś wyraz twarzy, gesty. Nie wiem, czy gesty twarzy chyba, że nie po polsku, ale. Widzisz, kolejny temat, który trzeba zgłębić. Okej, na koniec ostatnie pytanie. Czy masz jakieś takie tipy, które możesz podpowiedzieć właśnie nie wiem, jak używać tych narzędzi generatywnych do procesu facylitacji jakieś? To ja bym może dała tak po jednym narzędziu adekwatnie na każdy z trzech etapów, czyli najczęściej do procesu facylitacji podchodzimy, że są rzeczy, które robimy przed, w trakcie i po. I to, co jest przed, to według mnie jest to fantastyczne, żeby wykorzystać modele AI-owe do tego, żeby pomogły nam zaprojektować dobre spotkanie. Ja na przykład, my w zespole Socjomanii mamy wgrane różne książki, nasze materiały, które sobie cenimy o facylitacji i kiedy wiesz, przygotowujemy się na przykład do trudnego spotkania z zarządem klienta na 3 godziny i musimy faktycznie je tak ukuć, żeby ono było i merytoryczne, i strategiczne, i z dobrą dynamiką i gdzieś nie mamy pomysłów, to faktycznie wykorzystujemy AI, żeby pokminić razem z nim. Więc do zaplanowania, do takiego creative problem solvingu przed spotkaniem, przed procesem, przed projektem super.
W trakcie używam często AI jako żółtej kaczuszki, czyli załóżmy, że prowadzę jakieś szkolenie i jestem w jakimś patowym momencie, takim, że wiesz, nie wiem, mam jakąś osobę, która bardzo mocno dominuje, albo ktoś mi zadał jakieś pytanie ćwieka, po prostu nie wiem, co dalej. I normalnie w takich sytuacjach po prostu bym szybko napisała do kogoś z zespołu i mówiła, słuchaj, mam taką sytuację, pomóż mi, co zrobić? Dzisiaj bardzo często wykorzystuję do tego AI. No, tu jest też metoda, tak jak powiedziałam, żółtej kaczuszki, czyli bardzo często jak ja napiszę już te 3 zdania, to mam takie, to zrobię. To już nie muszę klikać Enter, ale czasami mi pomoże, nie mogę ukrywać. No i jest genialny do pierwszej fazy wnioskowania. Ja nadal nie umiem, powiem Ci, pracować w pełni na materiałach przygotowanych, na przykład na bazie transkrypcji i zrobienia wniosków z materiałów, ze spotkań na przykład, czy z jakichś projektów, które były prowadzone, ale do takiej pierwszego odsiewu, czyli wiesz, jak załóżmy, kiedyś mielibyśmy 10 stron notatek, a dzisiaj to AI ma 10 stron notatek i z tego nam ukuje, nie wiem, 5 wniosków, ale ja jeszcze później nad tym pracuję, no to wydaje mi się, że tu się przydaje bardzo. No i na pewno nam zaoszczędza dużo czasu. Jasne. Martyna, serdecznie Ci dziękuję za, jak zawsze, świetną, merytoryczną rozmowę. Mam nadzieję, że ja mam dużo wniosków. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też sporo dla siebie wyciągną, jak prowadzić ludzi do celu z tej naszej rozmowy. Mam nadzieję, że nie odbiegliśmy za bardzo od tematu momentami, ale chyba było fajnie. Pozdrawiam Cię serdecznie i dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Kanał Past, Present and Future. Jeżeli podobało Ci się nagranie, prosimy o łapki w górę i subskrypcję. Pozdrawiam.